Przed nami niesamowita podróż do czasów bardzo, bardzo dawnych. I że tylko tak zacytuję z opisu. Najczęściej staram się coś powiedzieć od siebie, ale tutaj ten opis wygrywa po prostu. Przy waszych nogach pełzają wije długości samochodu. Gigantyczne, jadowite pająki i skorpiony wielkości psa czyhają w każdym ciemnym miejscu. W kałużach i stawach mieszkają przyczajone płazy, podobne do salamander, których płaskie pyski najeżone ostrymi, śmiercionośnymi zębami są zawsze gotowe na spotkanie z nieostrożnym spacerowiczem. Wszędzie dookoła jest wilgotno i strasznie duszno. Trudno nawet przejść przez wysokie jak wieżowce gąszcz roślin. Niemal cała planeta pokryta była takimi właśnie zaroślami. Wyobraźcie sobie także gigantyczny kontynent na biegunie południowym, ponad 5 razy większy od obecnej Antarktydy i który w znacznym stopniu skuty jest lodem. To nie jest zmyślony świat. Tak wyglądał Śląsk, to nasze miejsce, gdzie się znajdujemy 300 milionów lat temu. Niewyobrażalny w ogóle czas, który jest tutaj przedstawiony, w którym będziemy się obracać. Postaramy się postawić, gdybyśmy mieli nagle wehikuł czasu, przenieść się w tamten świat, no to oczywiście gdyby nas coś pierwszej minuty nie zjadło, nie pożarło, no to jaki ten świat byłby, jak byśmy go odbierali, co byśmy widzieli? Pomyślcie sobie o tych wszystkich zwierzętach czy istotach, które tutaj właśnie opisywałem, niektóre z nich żyją do dzisiaj, ale kojarzymy je jako na przykład małe jaszczurki. Kiedyś były ogromnych, gigantycznych rozmiarów. Właśnie gdzieś tam w tych czasach, kiedy ten węgiel się tworzył, kiedy ten świat wyglądał zdecydowanie inaczej. Właśnie o tym będziemy rozmawiali, a dokładnie będzie nam to przedstawiał pan dr Andrzej Boczarowski. Te przygotowania do wykładu, do tej prelekcji jeszcze trwają. Widzę ostatnie szlify, tak aby wszystko było jak najpiękniej przygotowane dla was tutaj, którzy tak licznie zebraliście się właśnie na widowni, ale też dla Państwa, którzy oglądają za pomocą YouTube'a, za pomocą streamingu właśnie. Fajnie, że w takiej liczbie jesteśmy. Każda nasza kolejna prelekcja, kolejna debata zbiera coraz więcej osób, a to pokazuje, że o węglu, ale w najróżniejszej formie chce się słuchać i chce się rozmawiać. Za nami już dzisiaj chociażby podziwianie, oglądanie linorytów, przepięknych grafik. Przed chwileczką pewnie mieliście okazję gdzieś tutaj usłyszeć, kiedy krążyliście, była debata o jakiego węgla potrzebuje kultura, nie tylko tutaj na Śląsku, no bo pewne sprawy są nieodwracalne, pewne procesy. Pewnie zauważyliście chociażby tutaj te wieże szybowe. W jednym miejscu ich jest naprawdę dużo. Już się tak nie zdarza raczej, że widzimy tak dużo wież szybowych. No na pewno kojarzycie, przy Silesii jest taka wieża, ale to już jest atrakcja, to już jest tak tylko do podziwiania. Tutaj zresztą też można wejść na nią, podziwiać. To jest wieża widokowa, punkt obserwacyjny, ale te wieże nieustannie się tracą z naszego krajobrazu. To już nie jest takie, jak się kiedyś wjeżdżało na Górny Śląsk, że można było poznać, już z daleka widać tyle wież szybowych. Jesteście świadkami tej transformacji, a my o tej transformacji opowiadamy, ale żeby ją zrozumieć, to co się teraz dzieje, czyli znikanie kopalń z krajobrazu, znikanie tych zakładów pracy, w ogóle wasz inny model. Pewnie tutaj byście tam, myślę, 30-40 lat temu nie siedzieli, tylko bylibyście w jakiejś szkole bardziej technicznej, bardziej zawodowej, może mielibyście praktyki. Nie siedzielibyście tak słuchając sobie wykładów, tylko coś byście tutaj pewnie mieli jakieś warsztaty. A pytanie na przykład, czy osoby, no bo tutaj dotarły do nas młodsze pokolenie, czy mieliście węgiel w ręku, taką skałę? No właśnie. I to już jest to pokolenie, które przyszło posłuchać o węglu, ale tak naprawdę tego węgla w ręku już nie miała. To taki protip, jakbyście chcieli sobie ubrudzić ręce, to tutaj jest prawdziwy węgiel, można dotknąć. Ale właśnie, jesteśmy w sercu tego górnośląskiego okręgu przemysłowego. Jeszcze kilkanaście lat temu tych miejsc tutaj nie było, a kawałeczek dalej fedrowała kopalnia. A teraz spotykamy się, żeby opowiadać o węglu, tego węgla tak naprawdę, gdyby nie te dwa małe, tak zwane po naszemu koksioki, to byśmy nie mieli tego węgla już w ogóle na widoczność, na wyobrażeniu. Panie doktorze, zapraszamy, czekamy zniecierpliwieni na tą cudowną opowieść. Cykl Listy Przeszłości. Dr Andrzej Boczarowski, Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Śląski w Katowicach. Zapraszamy, a poprosimy o wielkie brawa dla pana doktora. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Proszę Państwa, w ramach tego cyklu Listy z przeszłości, jest to cykl, który obejmuje serię moich wykładów z całego tego roku. Chciałem Państwu pokazać coś, co dotyczy tej ziemi, naszej śląskiej ziemi, dotyczy węgla, ale przede wszystkim my, naukowcy, otrzymujemy listy z przeszłości. Co to jest? No jeżeli jakiś prehistoryczny człowiek zostawił malowidło naskalne i my to malowidło odkrywamy po kilkunastu tysiącach lat, no to w zasadzie ten list do nas dotarł. On go nadał kilkanaście tysięcy lat i na przykład, tak jak w jaskini Chauvet'a we Francji, zostały namalowane lwy jaskiniowe z grzywami. Ja jestem rekonstruktorem i nie wiedziałbym, że lwy jaskiniowe w Europie miały grzywy, gdyby nie ten list z przeszłości. No dobrze, w takim razie dzisiejsze listy będą dotyczyły naszej Ziemi, konkretnie węgla. Ja sobie pozwoliłem to zatytułować Symfonia w tonacji C. Niedawno wyszła taka książka, która się identycznie nazywa, po przetłumaczeniu na język polski. Proszę mi wierzyć, to jest zbieg okoliczności. Ten wykład powstał trochę wcześniej, ale okej. Pierwsza sprawa, którą chciałem Państwu przedstawić, to co już wszyscy wiemy, że węgiel jest wszechobecny. Ta mysz bezprzewodowa jest zrobiona głównie z węgla. Masa tych tkanin, Państwa ubrania, my sami jesteśmy zrobieni z węgla, nasze komputery są zrobione z węgla, ten ekran też prawdopodobnie jest zrobiony z węgla. I ten węgiel jest w nieustannym obiegu, głównie, ponieważ on się bardzo chętnie łączy z dwutlenkiem węgla, więc proszę Państwa, zwierzęta go wydychają podczas procesu spalania wewnątrzkomórkowego, ale kiedy giną i kiedy drzewa zrzucają liście, gałązki, kiedy obumiera natura, te wszystkie elementy dostają się do środowiska naturalnego i mogą być włączone z powrotem w życie. Dzięki reducentom, dzięki rozkładowi, bakteriom, grzybom, z powrotem te związki chemiczne długołańcuchowe są rozdzielane na krótkołańcuchowe, rozbijane i mogą się w nadmiarze odkładać. Albo są to złoża nieorganiczne, są to węglany, na przykład węglan wapnia, który będzie się odkładał w postaci wapieni, albo różnego rodzaju bituminy, gaz, węgiel, ropa naftowa. My później to wykorzystujemy. I na czym polega cały ten problem obecnie z tym naszym śladem węglowym? Że nie zmiany w przyrodzie są groźne, a ich tempo. My za szybko zwracamy naturze nadmiar tego dwutlenku węgla. Jak Państwo wiecie, dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym, ale on w sumie spełnia bardzo pożyteczną rolę w naturze, ale to jest tak jak z marchewką. Marchewka jest bardzo zdrowa, jak wiecie, ale jeśli byście Państwo jedli samą marchewkę, to się bardzo ciężko zatrujecie. Czyli każda rzecz może być potrzebna, może być pomocna w życiu, ale może również w tym życiu nam przeszkadzać. To, co Państwo tutaj widzicie na ekranie, no niestety tutaj rozdzielczość tego monitora jest słaba, ale ja to powiększę trochę. To jest coś, co spędza sen z oczu studentów na naukach przyrodniczych, ale proszę się tym nie przejmować. To jest tak zwana tabela stratygraficzna. Present albo recent znaczy dzisiaj, obecnie i to jest 0. Jeśli chodzi o datowanie, to jest 0. Jeżeli teraz byśmy przesunęli się wstecz do takich ważnych dat, które znacie, to jest moment, kiedy wymarły wielkie dinozaury, kiedy upadła wielka asteroida na Yucatanie pod Chicxulub, to jest 66 milionów lat temu. I druga taka wielka katastrofa na granicy kolejnych er, czyli na granicy ery paleozoicznej i mezozoicznej 252 miliony lat temu, zwana matką wszystkich katastrof. Wtedy wymarło prawie 87% wszystkich istot żywych. No i proszę Państwa, moglibyśmy tak migrować od jednej nazwy do drugiej, od jednej daty do drugiej. My w ciągu lat studiów wypełniamy i w ciągu swojego życia zawodowego wszystkie te nazwy zdarzeniami. Również są to zdarzenia dotyczące początku powstania naszej planety, około 4 miliardy 600 milionów lat temu.
Ale to, co chciałem Państwu pokazać, oczywiście musi dotyczyć karbonu, czyli tego tutaj wąskiego przedziału czasu, który Państwo widzicie, mniej więcej się to kończy na 300 milionów lat temu. Jak wyglądała wtedy Ziemia? My na podstawie badań naukowych jesteśmy w stanie się cofnąć w czasie, bardzo wolno, poszczególnymi krokami, badając kopalne osady, jesteśmy w stanie ustalić, jak wyglądała dawna linia brzegowa, jak wyglądał rozkład lądów i mórz. Idziecie Państwo do szkoły, idziecie po gruncie. Ten grunt, po którym idziecie, jest współczesny. Z czego on się składa? No ze współczesnych składników, minerałów, ale też pyłów przemysłowych, bo człowiek strasznie brudzi. Jednocześnie w obrębie tego osadu, który się gromadzi, nawet w ciągu jednego lata może to być milimetrowa warstewka, będą szczątki organiczne dzisiejszych roślin, grzybów, zwierząt, czyli osad, po którym się przemieszczasz, gromadzi w sobie ziarna mineralne z tej epoki, w której żyjesz, oraz szczątki organizmów z tej epoki, w której właśnie żyjesz. Co to oznacza? Że z czasem warstwa po warstwie będą się odkładały, dosłownie jak zapisane kartki w książce, natura będzie zapisywała w tych warstwach skalnych, w izotopach, w składnikach chemicznych historię świata, który nas otacza. I my, sięgając do tych poszczególnych warstw skalnych, odczytujemy tą przeszłość, wyciągamy z tego kości, wyciągamy z tego jakieś tam pyłki roślin, wyciągamy różne skamieniałości, wyciągamy przede wszystkim informacje chemiczne zapisane w tym materiale. I na podstawie datowań i porównań tego wszystkiego w skali całego świata, to robią oczywiście miliony ludzi. To nie jest jeden człowiek, jeden wydział, jedna uczelnia, to są tysiące uczelni, miliony naukowców się tym zajmuje pod bardzo różnym kątem, tym bardziej, że jest to obecnie bardzo modne. I summa summarum dostajemy taki układ, z którego dowiadujemy się, jak, proszę Państwa, te wszystkie elementy wyglądały. No dobrze, ale nas, proszę Państwa, interesuje tak naprawdę karbon. To są mapy dla karbonu, czyli tak wyglądał świat w okresie karbońskim, czyli w okresie węglowym. Zwróćcie Państwo uwagę na dwie rzeczy. Większość kontynentów jest mniej więcej scalona. To jest, proszę Państwa, gigantyczny superkontynent, który nazywamy Gondwaną, ale ta Gondwana, w skład której wchodziła Antarktyda, Ameryka Południowa, Australia, Afryka oraz Indie, na biegunie południowym jest przykryta gigantyczną czapą lodu. Można powiedzieć największą, która się wytworzyła. Jesteśmy teraz na terenie Etiopii, depresji danakilskiej, na terenie, na którym to jest wulkan Erta Ale, on się w zasadzie niedawno urodził. To jest ten teren, gdzie ziemia pęka, gdzie Afryka odrywa się od Somalii i część tej Afryki mknie na północ, część na wschód. Ona zderzy się bardzo niedługo z Europą, także jak Państwo chcecie zwiedzić, nie wiem, Włochy, Watykan, Sycylię albo Wyspy Liparyjskie, to ja radzę się pospieszyć, kupić sobie wycieczkę, bo zostało Wam bardzo niewiele lat. 8 milionów. Za 8 milionów lat to się zderzy. Dla nas geologów 8 milionów lat to jest jak wstryknięcie palcami. Jak ja znajduję kości, które mają 8 milionów lat, to szukam na nich mięsa i proszę mi wierzyć, czasami je znajdujemy. Dla nas to jest jak wczoraj, to jest naprawdę bardzo niedawno. Druga sprawa związana z tymi zdarzeniami, które decydują o tak zwanej tektonice płyt, to jest migracja ciepła z wnętrza Ziemi. Wnętrze Ziemi się próbuje schłodzić. Jesteśmy na Islandii. Islandia wykorzystuje wody po energetyce do celów turystycznych. Ta woda ma 60 parę stopni, nie nadaje się do geotermii i ludzie się tam taplają, ale tak naprawdę, proszę zobaczyć, pod Islandią mamy gigantyczną plamę gorąca, plamę ciepła, gdzie ta magma się wylała po prostu na powierzchnię, ale cały ten system wpisuje się w ogromny system spękań dotyczących
całej naszej Ziemi. Teraz to widzimy z drona. Tu jedzie samochód, ten biały punkt to jest samochód. I proszę Państwa, te szczeliny ułożone równolegle do siebie tworzą takie kulisowe spękania. One sięgają do granicy płaszcza, bardzo głęboko. I gdyby Państwo teraz zobaczyli to z lotu ptaka za chwilę, to właśnie ten system spękań na Islandii, on się wpisuje doskonale w globalny system spękań, który dzieli płyty litosfery na poszczególne części. Czyli my, analizując położenie obecnych gór, obecnych ryftów oceanicznych, tu się tworzy nowy ocean, my możemy ustalić, jak kiedyś morza, oceany i góry wyglądały. Więc to jest narzędzie, którym my się posługujemy. Gdybyśmy teraz wzięli i przecięli fragment skorupy ziemskiej, to okaże się, że... Czekajcie, bo tutaj coś... Teraz. Jądro ziemskie, które się składa z dwóch części, jądra wewnętrznego, które jest stałokrystaliczne, oraz jądra zewnętrznego, które jest ciekłokrystaliczne, ono się schładza. To ciepło wędruje ku powierzchni, ponieważ skorupa oceaniczna jest cieńsza, zbudowana z bazaltu, jest gęstsza, ale jest cieńsza, łatwo pęka i kiedy się dwa takie kominy konwekcyjne o siebie ocierają, to rozrywają sąsiednie bloki i tak powstaje właśnie nowe dno oceaniczne. Nie ma starszych den oceanicznych niż 230 parę milionów lat. Co to znaczy? To znaczy, że góry wiele razy w tym samym miejscu już powstawały. Gdybyśmy na przykład przecięli Ziemię stąd przez Mysłowice, by trzeba było trochę, w stronę Wisły, to zobaczylibyście Państwo, że na to złożyły się aż 4 takie płaszczowiny. My je ponazywaliśmy. Co to są te płaszczowiny? Zaraz powiem. Podśląska, Śląska, Promagórska i Magórska. Co to znaczy? Jeżeli w jednym miejscu powstaje ocean, to w drugim miejscu ta skorupa zagina się pod inną skorupę, pod inną płytę i ulega zniszczeniu, przetopieniu. I teraz, żeby powstały Beskidy Śląskie i Żywieckie, musiały zostać zlikwidowane 4 takie zbiorniki wodne. A gdybyśmy dalej poszli w stronę Karpat, to zobaczyliby Państwo, że tam aż 6 zostało zlikwidowanych, a w okolicy Przemyśla aż 8 takich zbiorników zostało zlikwidowanych. Dlaczego ja to pokazuję? Ponieważ, żeby zrozumieć, co się w tym karbonie wydarzyło, dlaczego to jest epoka potworów, to bez tego wstępu byłoby to dla Państwa kompletnie niejasne. Kolejna rzecz, która towarzyszyła karbonowi, to jest gigantyczny wulkanizm na skalę światową. Czyli ten karbon był bardzo takim dynamicznym okresem, czyli wydzielały się przy generalnym braku dwutlenku węgla, wydzielały się momentami duże jego ilości, ale generalnie jest to epoka tlenowa. Zawsze, kiedy mamy zlodowacenia, to tlenu jest dużo w atmosferze, mało gazów cieplarnianych, ale musi się zbiec, żeby zlodowacenia wystąpiły wiele różnych czynników. Natomiast karbon, to co leży tutaj bezpośrednio pod naszymi nogami, pod spodkiem, pod tym centrum konferencyjnym, to są właśnie osady karbonu. No tu są bardzo płytko. Czyli osady, które zawierają węgiel, który odłożył się w grubych warstwach, nie zdążył się utlenić. Czyli bardzo szybko przyrastało tej substancji fitogenicznej, ponieważ ona nie zdążyła się utlenić, nazbierała się w postaci pokładów. Takim największym pokładem, jaki na Śląsku był, jest pokład Reden albo 510, o taki numer nosił. Jego już nie ma, on jest wydobyty, ale on miał miejscami 18 metrów grubości. Teraz sobie wyobraźcie Państwo jedną rzecz. Żeby się odłożył metr węgla, trzeba było 10 metrów odłożenia się substancji fitogenicznej i to bez przerwy. Wyobraźcie sobie teraz warunki, kiedy powstawał ten najbogatszy pokład węgla na Śląsku, ile tej substancji fitogenicznej się tu musiało odłożyć. Co to znaczy? To znaczy, że te rośliny rosły tutaj jak oszalałe, widocznie miały ku temu bardzo dobre warunki. Oczywiście Katowice i cały Śląsk, jak w ogóle ta część Polski, znajdowała się wówczas w strefie nie tej mroźnej, tylko w strefie takiej subtropikalnej. Czyli było bardzo dużo opadów deszczu, było ciepło, było wilgotno, tak wilgotno, że mielibyście Państwo problem z oddychaniem. Oczywiście pytanie, czy tlenu brakowało? Nie, tlenu było ponad 40% więcej niż obecnie.
I to też tłumaczy, dlaczego pewne zwierzęta urosły do niespotykanych wręcz rozmiarów. No dobrze, zobaczmy teraz ten bestiariusz i jakie to są zwierzęta. I rośliny. Ja może właśnie ten bestiariusz swój zacznę od roślin. Pierwsze to są paprotniki. Ja je nazwę ogólnie paprotnikami, aczkolwiek w skład grupy tych roślin, które tutaj były węglotwórcze, czyli my te rośliny nazywamy węglotwórczymi, wchodziły bardzo różne grupy roślin. Generalnie my je nazywamy paprociolistnymi, bo one wszystkie miały takie paprociowe liście, można powiedzieć, ale paprociami nie wszystkie były. Natomiast miały podobną strukturę tych liści. I jedną z tych grup były paprocie nasienne, przepiękne rośliny, jak widać, ogromne, drzewiaste, dorastające nawet, proszę Państwa, do 15 metrów wysokości. Ale największe były te lepidodendrony, to jest to po lewo, i sigillarie, to jest to po prawo. Z łaciny, a w zasadzie z greki, lepidodendros znaczy łuskodrzew dosłownie, ponieważ gdybyśmy teraz to sobie powiększyli, to zobaczymy, że blizny po odpadłych liściach tworzą taką jakby łuskę rybią na powierzchni tkanki zewnętrznej, okrywającej, a u sigillarii, sigillum po łacinie to pieczęć, czyli można by to było po polsku nazwać drzewem pieczęciowym, aczkolwiek nie były to drzewa. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważna informacja. Bardzo często spotykamy w podręcznikach, w mediach, mówi się, że mamy do czynienia z lasem karbońskim. To nie był las, bo nie było drzew, nie było wtórnego przyrostu drewna u tych roślin, więc nie było drzew, więc to nie był las. Co to było? To były zioła. Zioła drzewiaste, które osiągały gigantyczne rozmiary. Ale na Śląsku jest taka jedna grupa, która poza tymi lepidodendronami i sigillariami dominuje. To są, proszę Państwa, kalamity. Gdybyście Państwo wzięli takiego polnego skrzypa i powiększyli go do wysokości 12-15 metrów, to mielibyście dokładnie taką roślinę. Oczywiście była też ściółka, gdzie rosły różne inne rośliny, kordajtowce, czy na przykład różne paprocie, ale już nie drzewiaste, no masa różnych drobnych roślin. To wszystko, proszę Państwa, rosło jak oszalałe. Roślin okrytozalążkowych nie było, czyli możemy powiedzieć, że pierwszymi takimi potworami tutaj były te rośliny. One osiągały jako zioła, normalnie w lesie to wiecie, one mają góra, dorastają ci do kolan. No, ten skrzyp ogromny, który w Polsce rośnie, olbrzymi, to jest wysokości człowieka mniej więcej, ale to jest wyjątkowy przypadek. Generalnie rzadko kiedy w Polsce te rośliny dorastają do takich rozmiarów jak tutaj. Ale nie to było ważne. Ważna była ilość tej biomasy, która się odkładała w ciągu jednego roku. Było tego tak dużo, że przyroda nie była w stanie tego przerobić i ten nadmiar tych tkanek roślinnych, on się odkładał i właśnie z czasem powstawał z tego węgiel kamienny. Oczywiście to jest cały proces od torfu, przez tam węgiel brunatny, później jest węgiel kamienny. My to nazywamy tak zwanym współczynnikiem uwęglenia, czyli czym wyższy stopień tego uwęglenia, tym wyższa zawartość tego węgla, tego pierwiastka C w tym węglu kopalnym i oczywiście jego opałowość, jakość wzrasta. Natomiast to, że było tak dużo tlenu, powodowało, że owady, które generalnie są ograniczone w swoim rozwoju i w swoim rozroście, bo owady mogłyby teoretycznie rosnąć bez końca, ale blokuje ich system oddychania. One, jeśli tego tlenu jest, tak jak dzisiaj, no to góra dorastają. Znam takie owady, które mają taką, mam w swojej kolekcji nawet, taką rozpiętość skrzydeł, czy chrząszcze, które mają po 21 cm długości, ale to jest wszystko. W oceanach mogą być większe, na lądach nie. I proszę teraz wyobrazić, że tu już teraz będziecie oglądali różne moje rekonstrukcje, bo ci, którzy mnie znają, wiedzą, czym się zajmuję. Kto był z Państwa na przykład w Jura Parku w Krasiejowie? Był ktoś? Jedna osoba tylko? No to widzę, że marketing w Krasiejowie musi odrobić swoje. No to skoro tylko koleżanka była, to ja zapraszam
Jestem autorem i współtwórcą, wykonawcą tego obiektu. To jest jak na razie chyba nadal największe muzeum prehistorii na świecie, bo z tego co słyszałem nie ma większego póki co. Ponoć w Chinach jest coś większego, ale nie widziałem tego nigdy. 44 hektary ma to muzeum. I proszę Państwa, tam też zobaczycie takie gigantyczne ważki, które latały na Śląsku. Te ważki, proszę Państwa, miały rozpiętość skrzydeł 80 cm. 80 cm. Każda ważka jest dostosowana do dwóch rzeczy. Kiedy jest larwą, żyje bardzo długo pod ziemią, znaczy pod wodą, sorry, i poluje na różne zwierzęta, na ryby, na żaby, na płazy. Natomiast kiedy już fruwa, to poluje na wszystko, co chodzi po ziemi i co lata w powietrzu. To, co teraz Państwo widzicie, to jest, proszę Państwa, rekonstrukcja ogromnego karbońskiego pająka, ale kiedy ta rekonstrukcja powstawała, współpracowaliśmy przy produkcji tego, to jeszcze w czasie produkcji okazało się, o właśnie tu leci meganeura, że ta rekonstrukcja jest błędna, bo to nie był pająk, a starorak. Ale ponieważ takie bardzo podobne pająki tu wtedy żyły, więc postanowiono go zostawić w tym filmie. I proszę Państwa, tylko go inaczej tam nazwano, bo rzeczywiście takie, powiedzmy, o połowę mniejsze pająki, czyli nadal ogromne, nadal miały po 40 cm długości, sobie żyły. Te ważki były, proszę Państwa, tak sprawne, że pamiętajcie Państwo, taka ważka, ona fruwa z taką prędkością, że na nią działają przeciążenia typu 2,5G. Ona jest w stanie fruwać, taka największa dzisiejsza ważka, z prędkością 22 km na godzinę. Ile ta mogła fruwać, no tego nie wiemy, ale na pewno więcej. Jeżeli dzisiejsza ważka jest w stanie upolować zwierzę 3 razy albo 4 razy o siebie cięższe, to ciekawy jestem, jak wyglądało polowanie takiej meganeury. Musiało być naprawdę spektakularne. Kolejne zwierzę, które rekonstruowałem, tym razem nie dla Jura Parku, ale dla Muzeum Węgla w Zabrzu. Jak Państwo byliście kiedykolwiek w Muzeum Węgla w Zabrzu, kto był w Muzeum Węgla w Zabrzu? Teraz się pytam. To tam jest taka artropleura, taki ogromny wij, którego też rekonstruowałem. I proszę Państwa, ten wij miał 3 metry długości. To jest moment, kiedy jeszcze go robiliśmy, że robimy wszystko od zera, czyli robimy od skamieniałości i te rekonstrukcje to najpierw, wiecie, trzeba przeczytać mnóstwo literatury, potem to trzeba rozrysować, ustalić anatomię, potem ustalić, jak to żyło, ustalić środowisko, w którym to żyło. I tu już macie tą artropleurę w jej naturalnym środowisku, w którym, proszę Państwa, ona sobie żyła. Oprócz tego możemy śmiało powiedzieć, że okres karboński był okresem ogromnych płazów. W zasadzie był to okres płazów. Mnóstwo gatunków wodnych, ziemnowodnych, ale także takich, które większość czasu już spędzały na lądzie. One dominowały, ponieważ był to okres bardzo wilgotny, więc one dominowały tutaj, proszę Państwa, w wielu miejscach. Jak Państwo wiecie, płazy mają to do siebie, że są uzależnione od środowiska wodnego, czyli skrzek muszą znosić... Sorry, przepraszam bardzo, musiałem sprawdzić czas. Więc są uzależnione od środowiska wodnego, ale jak się Państwo domyślacie, te wszystkie zwierzęta wchodziły tu między sobą w niezbyt zabawne interakcje, łatwo to sobie wyobrazić. Także myślę, że Katowice sprzed 300 milionów lat nie wszystkim by się spodobały. Było parno, było bardzo duszno, było mnóstwo deszczu, bardzo dużo wody, wszystko się rozkładało dookoła, czyli było bardzo dużo jedzenia. Niestety, gleba leśna ma to do siebie, że się szybko zakwasza. Niewiele rzeczy się zachowuje w takiej glebie,
na granicy między osadem mineralnym, takim nieorganicznym, czyli bez węgla, a samym węglem zachowuje się najwięcej, ale na Śląsku tym pokładom węgla towarzyszą takie sferosyderyty. To są takie konkrecje zbudowane właśnie z syderytu, które zwykle osadzały się wokół gnijących szczątków. I mamy mnóstwo takich przypadków ze Śląska, z Sosnowca w szczególności, gdzie kiedy rozbijemy taki sferosyderyt, w środku mamy dosłownie całe zwierzę, łącznie z zarysami części miękkich. Dlatego my czasami wiemy aż tak dokładnie, jak te organizmy wyglądały. Niestety ten pająk, którego tutaj widzicie, okazał się czymś znacznie ciekawszym, ponieważ był bardzo źle zachowany. Tu jest oryginalna skamieniałość. Okazał się nie być pająkiem, ale wielkim starorakiem, czyli czymś jeszcze ciekawszym. A tu widać, jaka jest skala względem człowieka, tego wielkiego staroraka. Więc proszę Państwa, moglibyśmy tutaj jeszcze bardzo długo mnożyć ten bestiariusz, ale teraz to, co Państwo oglądacie, to jeden z pierwszych gadów. Czyli Karbon to również okres, kiedy gady w ogóle powstały. Czy były pająki w takim razie? Oczywiście. To jest Krejszeria, całkiem spory pająk wielkości dużego współczesnego ptasznika. Tu macie po prawej stronie Państwo skamieniałość tego pająka. Dalej gigantyczne skorpiony, takie jak Titanoscorpio, które miały rozpiętość tych szczękoczułek powyżej, proszę Państwa, 12 cm, a więc były naprawdę ogromne. To, co kiedyś opisano jako karbońskie karaczany, karaluchy, okazało się nie być nimi. To inne owady, bardzo do nich podobne, być może przodkowie karaczanów, przodkowie również modliszek i innych tego typu owadów, ale były naprawdę ogromne, takie jak Xenoblatta, którą Państwo widzicie po prawej stronie. Natomiast mamy bardzo dużo dziwnych grup owadów, które dzisiaj nie występują w przyrodzie, podobne do jętek. Mają z tyłu takie specjalne wąsy, takie cerci i jest to bardzo bogata w gatunki grupa. Tu macie Państwo przykłady generalnie owadów z takiej grupy Homoepterida, która podobna jest do jętek, bardzo duże owady. I teraz, jeżeli, proszę Państwa, dodamy do tego taki fakt, że niewiele się zachowało, to łatwo się domyślić, że skoro tak, to przed nami bardzo dużo do odkrycia. I na końcu, proszę Państwa, coś, co jest największym dziwactwem w tym moim bestiariuszu, nie tylko moim. Tulinerpeton to jest takie dziwne zwierzę, którego próbowano zrekonstruować na różne sposoby. Nawet niedawno uważano, że to strunowiec, ale zostało to podważone. Nie wiemy do końca, czym ono było, ale się świetnie zachowało. Jest takie stanowisko w Stanach Zjednoczonych, w Illinois, nazywa się Mason Creek, gdzie w takich właśnie konkrecjach zachowały się organizmy z całym ciałem. I to zwierzę zachowało się idealnie, ale mimo tego nie wiemy, czym ono było. Tego się należy spodziewać. Przecież mnóstwo grup, których zostały wytworzone przez ewolucję, wymarło bezpotomnie. Więc dlaczego nie on? Innym przykładem jest taki bardzo dziwny rekin, który miał na grzbiecie taki wyrostek pokryty zębami i drugie takie pole pokryte zębami skórnymi miał na czole. Nikt do końca nie wie, do czego to służyło. Grupa ta żyła bardzo długo, bo od Devonu aż do końca Karbonu. I można powiedzieć, że też rzeczywiście takie skrajne dziwadło. Moi drodzy Państwo, jeszcze jedna taka rzecz, którą chciałem powiedzieć. Zamykając ten wykład. Na początku Wam powiedziałem, że każdy z nas chodzi po osadzie, który jest współczesny
i że za chwilę ten osad stanie się kopalny. Rok temu razem z moim kolegą byliśmy w Górach Świętokrzyskich i z leśnikiem. Chodziliśmy po lesie i szukaliśmy konkretnej rzeczy w tym lesie. I napotkaliśmy osoby, czekajcie, to próbuję gdzieś odłożyć tą myszkę tutaj może. Spotkaliśmy takie osoby, które, wiecie, chodzą z tym radiopelengatorem. Jak oni nas zobaczyli tego leśnika, to się spłoszyli, ale my im mówimy: panowie, nie bójcie się, my tu szukamy czegoś innego. Szukamy stanowiska tak naprawdę archeologicznego. Czego wy tu szukacie? No i oni zaczynają tam z zawiniątek wyciągać jakieś szlufki z pasków wojskowych, guziki niemieckie. Ja mówię: po co to robić? A no bo to chodzi tam po tyle euro, to chodzi po tyle euro. Ale mówię: panowie, to są groby. Ale to są groby Niemców. Proszę państwa, to jest największy skandal. To nie ma znaczenia, Rosjan, Niemców czy Polaków. Matki po tych chłopcach płakały tak samo. Tak, zostali wysłani na wojnę w imię chorych idei, których nie rozumieli, zginęli. A to jest profanacja tych grobów. Ale nie to chciałem tu roztrząsać, bo być może na sali jest ktoś, kto robi takie rzeczy. Nie mam zamiaru nikogo obrazić. Chcę coś innego powiedzieć. Pokazywali nam miejsca, których szukają. I poziom od 1944 roku, poziom, gdzie były te elementy uzbrojenia, leżał 1,5 metra poniżej powierzchni gruntu. Kilkadziesiąt lat upłynęło od końca wojny i tam się ponad 1,5 metra osadu zebrało. To chciałem powiedzieć. Czyli zobaczcie państwo, że czasami tego osadu przybywa naprawdę bardzo dużo. W tym osadzie znajdziemy wszystko to, co jest z tej epoki. I teraz uwaga. Jak najlepiej by było podejrzeć taką ewolucję. Bo są tacy ludzie, którzy wyobrażają sobie, że ewolucja to jakieś wyobrażenie, jakieś kłamstwo, jakieś bajki. Jeszcze się taki nie urodził, który by ewolucji zaszkodził, proszę państwa. Musiałby zaszkodzić wszystkim naukom naraz, więc to nie za bardzo się uda. No i teraz rzecz taka, że my się nie możemy cofnąć w czasie. Ja jestem naukowcem i grafikiem, czyli jak państwo widzieliście, rysuję różne rzeczy. Współpracuję też z różnymi firmami, różnymi wydawnictwami, telewizjami, wytwórniami kinowymi. Rekonstruujemy te rzeczy, bo my nie możemy się cofnąć wstecz i nie możemy zrobić zdjęcia w przeszłości. Ale podam wam takie doświadczenie. Gdybyście państwo stanęli sobie w łazience albo w jakimś pomieszczeniu, które ma zawsze to samo oświetlenie i zrobili sobie dziennie zdjęcie i potem po roku z tych klatek złożyli film, to zobaczycie, że chociaż wam się wydaje, tak jak i mi się wydaje, że jak codziennie gole się tam, prawda, czeszę, że się nie zmieniam. Ale jak spojrzę na zdjęcia sprzed 2 lat, złudzeń nie mam, tak? Innymi słowy, gdybyśmy mogli cofnąć się wstecz i zrobić jedno zdjęcie typowemu osobnikowi z dowolnej grupy roślin czy zwierząt i z tego złożyć taki film poklatkowy, to zobaczylibyście państwo właśnie coś takiego. Tutaj macie państwo, jak z tych pierwszych prymitywnych diapsydów, gadów powstały pelikozaury. Bardzo charakterystyczne gady dla końca karbonu i początku Permu i całego okresu permskiego. Ale z nich później, z tych pelikozaurów, powstała jeszcze ważniejsza grupa gady ssakokształtne. A z nich powstały później już w erze mezozoicznej ssaki. Innymi słowy, to są, gdybyśmy zrobili zdjęcie co 30 lat, mielibyśmy klatki z tego filmu poklatkowego. A co my robimy, grzebiąc ziemi? Wyciągamy ze skał warstwy skalne w postaci próbek, w nich są te szkielety, czyli wyciągamy takie klatki kluczowe i my robimy dokładnie to samo, proszę państwa. Wyciągamy klatki z tego filmu, który nazywa się Historia
świata, a ja wolę to nazywać ewolucja materii, a jednym z takich znamienitych przykładów jest poznawanie miejsca, które, powiem to, kocham najbardziej. Moje Katowice, proszę Państwa. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo. Doktor Andrzej Boczarowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych. Paleontolog, jak mogliście się przekonać, geolog, muzeolog, grafik i informatyk programista. Jeśli są pytania, to mamy jeszcze 5 minutek. No właśnie, to wykorzystajmy to. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, no bo każdy wykład akademicki powinien się zakończyć pytaniem. Bardzo taka dobra jest praktyka. Jak coś, to zasada. podejdę do Was z mikrofonem. Nie ma, proszę Państwa, głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Znaczy ja wybudowałem ich wiele. Ten, o którym mówiłem, Krasiejów, to jest między Strzelcami a Opolem, ale budowałem też inne w Polsce, Bałtów i Solec Kujawski. Ale budowałem też w Stanach, w Niemczech, w Hiszpanii, w wielu miejscach budowałem. No, jako muzeolog, proszę Państwa, zajmuję się projektowaniem muzeów i parków prehistorycznych.